Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Olaf, a to jest kanał Olaf Jasnowic, czy Jasnowic z Gdańska, czyli najlepszy kanał na polskim, europejskim, jeśli nie światowym internecie dotyczącym zjawiska jasnowidzenia. A dlaczego najlepszym? Dlatego właśnie, że na tym kanale, jak i na pomocniczym kanale Jasnowic z Gdańska została opublikowana największa liczba przepowiedni, które wypełniły się następnie po jakimś czasie z dokładnością co do jednego dnia lub mniej więcej z dokładnością co do jednego dnia, bo czasem zdarzał się poślizg 24 lub maks 48 godzin. Również oczywiście jest wyznaczona nagroda, jeżeli ktoś z Państwa jest nowy na kanale, to jest nagroda 1000 zł, jeżeli ktoś wskaże jakiegokolwiek widzącego, czy jasnowidza, czy wróżkę, czy tarocistę, czy mediumistę, który właśnie dokonał większej ilości przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia niż niesławny jasnowidz z Gdańska. Wtedy właśnie 1000 zł czeka. Warunki zostały podane we wcześniejszych audycjach, więc już zostawmy to. Idźmy od razu do rzeczy. Najpierw na wstępie chciałem przeprosić za ostatnią audycję. Faktycznie muzyka była troszkę za głośno. Tak to się kończy robienie audycji w środku nocy. I jednocześnie zapraszam na dzisiejszą audycję, bo myślę, że to będzie niesamowita podróż w krainę snu. I nie jest to wcale takie niepoważne, bo właśnie zaprezentuję Państwu bardzo ciekawe, może odkrycie to może za dużo powiedziane, bo ja już to spotykałem wielokrotnie, ale odkrycie co do tego danego mojego snu, który właśnie najprawdopodobniej właśnie wypełnił się po 2 latach podwójnie z dokładnością co do jednego dnia. Zaraz Państwo sami ocenicie, a jednocześnie będzie to taka nauka, taka wskazówka, jak właśnie interpretować sny, jak właśnie czasem może przyjść do nas natchnienie w śnie, ale po to, by natchnienie w śnie przyszło, natchnienie z Ducha Świętego, to musimy się o to modlić, musimy uznać Pana Jezusa Chrystusa za jedynego Zbawiciela na tym świecie, modlić się o natchnienie Ducha Świętego, prosić, nie żądać, jak niektórzy mówią, nie rozkazywać, tylko prosić i po prostu otworzyć się na ewentualny po prostu dar od Pana Boga. I to wszystko, to cała tajemnica, tu nie trzeba żadnych kursów jasnowidzenia, tu po prostu trzeba uwierzyć w osobę Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. To tak pokrótce zawsze muszę po prostu taką wstawkę religijną wstawić, po prostu, żeby była jasność, z jakiej stopy ja tutaj występuję, bo ten temat jakby gdzieś kusi bardzo dużo różnych ludzi z różnych dziedzin, właśnie czy o różnych poglądach filozoficznych, psychologicznych, filozoficznych, politycznych jakby tak i każdy ma swoje własne poglądy, ale gdzieś skupia nas wspólnie to zjawisko jasnowidzenia i też właśnie czasem są to również sny, które nierzadko zdarzało się na tych kanałach, których tutaj właśnie do Państwa przemawiam. Już pokazywałem właśnie, jak niektóre sny potrafią się spełnić również z dokładnością co do jednego dnia, a czasem nawet z dokładnością co do godzin, bo tak właśnie kiedyś miało to miejsce właśnie z przewidzeniem stanu wojennego, wprowadzania stanu wojennego na Ukrainie i tam właśnie pojawiło się coś takiego właśnie, że udało się w zasadzie ci, co oglądali to na żywo, byli w stanie uczestniczyć właśnie w tych wydarzeniach właśnie, czyli był najpierw sen, pokazałem go, on nie był do końca zrozumiany, wtedy właśnie znowu się modliłem, prosiłem Pana Boga właśnie, bo nie mogłem tego zrozumieć i prosiłem, Panie Boże, wytłumacz mi, na czym polega to właśnie tamten dawny sen, którego nie mogłem zrozumieć i wtedy właśnie przyszedł drugi sen właśnie i tam przyśniło mi się właśnie tak szeptem, było takie słowo w tym śnie, było takie słowo, jakby głos w śnie z nieba mówił takim szeptem, że zapamiętaj, wojna o 14. Znaczy, wojna i że o 14, że godzina 14. I potem się okazało, że następnego dnia o godzinie 14 wszędzie rozhulały się doniesienia medialne właśnie o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie i ja Państwu wtedy to tłumaczyłem właśnie, że szeptem, jakby w śnie ten głos szeptem znaczyło się właśnie, że jakby w cudzysłowie wojna, tak? Czyli taka mini wojna, w cudzysłowie wojna, czyli stan wojenny, tak? A o godzinie 14, no to on był po prostu o godzinie 14 i tyle. Tak to wygląda. Tak jest właśnie w świecie snów, właśnie, że natchnienie troszkę inaczej jakby do nas przemawia, czy trzeba je troszkę inaczej jakby zdekodować niż
niż powiedzmy za dnia, choć często ta granica się zaciera i czasem takie wydarzenia w ciągu dnia również można wytłumaczyć, tak jak właśnie te takie nocne majaki, czy nocne sny, czy takie nocne właśnie natchnienia, tak? Choć ja najbardziej lubię, to są takie, bym powiedział, najpotężniejsze uderzenia właśnie Bożego natchnienia, to są te takie błyski, jak ja to nazywam. To są przepiękne rzeczy właśnie, to jest po prostu coś niewytłumaczalnego, to się dzieje w ułamek sekundy. Również tutaj też na kanale była kiedyś taka przepowiednia dotycząca właśnie blokady jakby kanału Sueskiego, to po prostu taki błysk właśnie, że z wielkiej wysokości widziałem wielką ilość statków i był wyznaczony czas, kiedy to miało się wydarzyć, to miało być chyba, to był chyba marzec, tak? I wtedy faktycznie po pół roku w marcu patrzymy i było tak dużo statków w wyniku tych korków na kanale Sueskim właśnie, żeby objąć te wszystkie statki, to trzeba było wzlecieć praktycznie w kosmos i tam właśnie były takie zdjęcia satelitarne, które pokazywały te wielkie, wielkie zatłuczone, te korki w zasadzie autostrady, całe statków, które czekały na odblokowanie kanału Sueskiego i tak ten błysk właśnie spełnił się i to z dokładnością co do jakby 1 miesiąca, bo było to zapowiedziane, że to będzie w marcu właśnie, tak? I w marcu była ta blokada kanału Sueskiego. Jeśli się pomyliłem, to już nie pamiętam, czy to był marzec, czy maj, bo to już było 3 lata temu. Ale chyba marzec, jeśli dobrze pamiętam. To wszystko jest do sprawdzenia, każdy może sobie sprawdzić. Chodzi o to, że staram się Państwu pokazać, że to wcale nie jest takie głupie, to wcale nie jest takie nierozsądne, tak, że gdzieś jakby, nie wiem, po prostu no taka Boża magia powiedzmy, no, chociaż to może nie do końca dostojne słowo, ale bo trudno jest mi dobierać słowa. Dobra, może przejdźmy do rzeczy, bo już za dużo się rozgadałem. Przejdźmy do snu. Tutaj widzicie właśnie taką kopułę betonową, to jest taki jakby bunkier przeciwatomowy, taka kopuła betonowa, bo ona właśnie występuje w śnie sprzed 2 lat, który ja uznałem, że właśnie teraz się realizuje. Mało tego, realizuje się z dokładnością co do 1 dnia. Mało tego, już się zrealizował 2-krotnie z dokładnością co do 1 dnia i teraz, czy w czerwcu, w tym miesiącu, już za tydzień, on się sprawdzi znowu z dokładnością co do 1 dnia, to już każdy sobie sam rozsądzi. Ja mam nadzieję, że się to nie sprawdzi z dokładnością co do 1 dnia, że nic nie będzie, chyba że najwyżej, nie wiem, zaczną wylewać beton, tak? Na te bunkry, a nic złego się nie będzie działo. Czy cokolwiek się będzie działo, zobaczymy to dosłownie parę dni, zobaczymy to na własne oczy, ale na razie przyjrzyjmy się, co tu się wydarzyło właśnie 2 lata temu i jak to można tłumaczyć właśnie, dam Państwu taką alternatywną ścieżkę, a Wy Państwo, drodzy Państwo, powiecie właśnie, co o tym sądzicie i tyle. Dobrze, chodźmy, może tutaj pokażę Wam. O, to jest ten sen, ja go pokazywałem podczas ostatniej audycji i tam właśnie to jest sen z soboty 7 maja 2022 roku o 6:58 jest zapisany. Może przeczytajmy go na razie w całości, a potem wytłumaczę wszystko, co właśnie chciałem Państwu pokazać. Więc mamy właśnie, czytamy sen. Nowoczesny tramwaj w górę Moreny. Ja tu od razu zaznaczam, jeśli ktoś jest nowy, że Morena to jest taka dawna dzielnica, na której ja mieszkałem większość życia i tam miałem właśnie najwięcej takich, znaczy może nie najwięcej, tylko dużo takich różnych jakby, można powiedzieć, że tam jestem jakby zakorzeniony, tak, na tej Morenie. Nawet jakbym mieszkał za granicą, to gdzieś jakby świat mojego dzieciństwa jakby był na tej Morenie, tak. Dlatego właśnie ja odnoszę się do tego i dlatego to się przewija w tych snach, mimo iż aktualnie na Morenie nie mieszkam. I tu mamy właśnie także nowoczesny tramwaj w górę Moreny, Wisła w dół z nurtem transportowane szeregiem łodzie motorowe, podłużne, w nawiasie desantowe, znak zapytania, 2-3 rodzaje, podłużne jak tramwaj wodny, 20 państw, plus jakieś samoloty na niebie. Następnie przed, w trakcie lub po obudzeniu błysk. Błysk czy urywek, jak 1 milion lub 5 milionów Polaków śpiewa jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, wszyscy stłoczeni
na Westerplatte. No, to jest niemożliwe, żeby stłoczyć oczywiście 5 milionów Polaków na Westerplatte, ale załóżmy, to jest tylko sen, tak? Czyli 1 lub 5 milionów Polaków śpiewa jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy wszyscy stłoczeni na Westerplatte. Nie czuję, żeby byli gdzieś tam moi znajomi. Budzę się i na zegarku 5:55. Następnie poczucie lub sen i zdanie. I widzę. No, podejrzewam, że tu pewnie był ten błysk, tylko po prostu ze wstydu pewnie podejrzewam, że pewnie ze wstydu napisałem właśnie, że poczucie lub sen, tak? Bo zawsze się mogę wtedy jakby wybronić, jakby tak, że o, to tam tylko mi się przyśniło, jakby tak. Ale przecież każdy ma jakieś uczucia, przeczucia, poczucia, więc to nie jest nic złego mieć jakiś błysk poczucia i sobie w wyobraźni zobaczyć właśnie jakieś kopuły betonowe, tak? To nie jest przecież nic niesamowitego, tak? Więc tutaj mamy właśnie następnie poczucie lub sen i zdanie i widzę bunkry atomowe, czyli może to zdanie tak gdzieś tam w tym poczuciu jakby posłyszałem, bunkry atomowe i w nawiasie grube, zaokrąglone kopuły betonowe, tak? Grube, widzicie, grube, zaokrąglone kopuły betonowe, tak? Specjalnie właśnie dlatego dałem właśnie to zdjęcie, tę tapetę za mną. I tutaj dalej mamy bardziej mnogo tych bunkrów w centrum i więcej na wschodzie. Ocknąłem się i 6:44. Proszę Państwa, jak ja tu pokazuję i na zegarku 5:55, tak? Albo ocknęłem się i 6:44, to nie jest przypadkowe. Każdy, kto ogląda ten kanał od tych 3-4 lat, bo ja po prostu od 4 lat mniej więcej tak zacząłem właśnie działać, bo wydarzyło się coś takiego jakby niesamowitego, że po prostu Pan Jezus gdzieś jakby w trakcie snu przyszedł do mnie i machnął ręką i jakby zabrał mi palenie papierosów i do dzisiejszego dnia po prostu nie palę papierosów. Taka Boża, w cudzysłowie magia, ale to po prostu jest uzdrowienie. I od tego czasu właśnie zacząłem jakby przekształcać mój kanał na YouTubie właśnie z tych poszukiwań z wykrywaczem metalu właśnie i dzielić się z Państwem właśnie tymi swoimi przeżyciami, snami, proroctwami, przepowiedniami, analizami i tym wszystkim. I mam nadzieję, że ta przygoda będzie dalej jakby kontynuowana. No dobrze, i tyle, bo zaraz się zacznę znowu schodzić z tematu. I chodzi o to, że ja tutaj nie daję to przypadkowo, tak? Że chodzi o to, że każdy, kto ogląda mnie od tych kilku lat, a takich ludzi jest około 20-30%, to wie, że nie w każdym śnie, albo w zasadzie w większej ilości snów ja nie daję takich jakby, że kiedy ja się budzę. Jakie to ma znaczenie, tak? Budzę się 6:44, a sam SMS jest zapisany o 6:58, no to dobra, czyli znaczy się, że ten czas pewnie sobie leżałem i zapisywałem ten sen. Ale chodzi o to, że ja to zapisałem, bo to ma znaczenie, tak? 5:55, podkreślone, ale to chyba przypadkowo, nie wiem, a następnie 6:44, tak? Ja wtedy nie wiedziałem jeszcze, jakie to ma znaczenie i teraz myślę, że to się właśnie wypełniło. Po 2 latach właśnie zaraz Państwu przedstawię właśnie swoją propozycję wypełnienia tego snu. I tu mamy w skrócie, może tylko omówię właśnie, co ja sądzę o tej pierwszej części snu, a zaraz przejdziemy do tych liczb, bo one będą najważniejsze właśnie, jeśli chodzi o... Nie przygotowałem sobie jednej rzeczy. Kurczę, jak ja to zrobię? Aha, to tu jest ten, sekunda. Dobra, to chyba damy sobie radę. Dobra, ten komputer chyba, bo jest jakby trochę naprawiony, więc chyba nie zamuli. Jak będzie zamulał, to po prostu będę pokazywał na komórce i obliczał i Państwo, każdy z Was będzie mógł sobie na kalkulatorze obliczyć właśnie, jak się tutaj z dokładnością co do jednego dnia wypełniło. Przepraszam za tą dygresję, tylko po prostu właśnie się zorientowałem, że jednej rzeczy nie zrobiłem. Dobrze, i tutaj mamy... Czyli mamy nowoczesny tramwaj, w górę Moreny, Wisła, w dół z nurtem transportowane szeregiem łodzie motorowe, podłużne, desantowe, to wszystko co czytałem. Ja to upatruję w taki sposób, że po prostu to jest jakby przez Wisłę, czyli przez Polskę płyną jakby nieustannie dostawy właśnie tych wszelkich jakby środków do walki na Ukrainę. To się głównie dzieje, 70% dostaw dzieje się przez terytorium Polski, czyli kraj nadwiślański. Wisłą, bo znaczy się to, że to jest jakby rzeka tych dostaw, tak? Rzeka właśnie
tego sprzętu płynie przez kraj nadwiślański, ale on faktycznie, większość sprzętu jest transportowana statkami właśnie do Gdyni, do Gdańska, właśnie szczególnie do Gdyni. Tam ja tutaj też na obwodnicy Trójmiasta często widzę właśnie, jak to jeździ na lawetach i jest transportowane dalej w głąb Polski. I tak tłumaczę to właśnie, tak? 2-3 rodzaje, to nie wiem, czy to są 2-3 rodzaje broni głównych, które jest transportowane. 20 państw to bierze w tym udział, lub też może 2-3 główne państwa to robią, czyli Stany, powiedzmy, nie wiem, Wielka Brytania. Nie wiem, kto tam najwięcej daje, ale to można by tłumaczyć, ale to już mniejsza z tym. To jest po prostu sen. Idźmy dalej. No tramwaj wodny, czyli po prostu cały czas te stałe te dostawy. Plus jakieś samoloty na niebie, bo wiemy, że część tego sprzętu przybywa samolotami, tak? Samolotami nawet można czołgi transportować, ale raczej no myślę, że może jakiegoś drogiego Abramsa, czy jakąś wyjątkową jednostkę to by samolotami transportowali, ale raczej jakieś bardziej skomplikowane, czy komputerowe kwestie, tak, czy jakieś bardzo ważne na dany czas są samolotami transportowane, plus sami żołnierze, na przykład amerykańscy i innych krajów. I to jest właśnie transportowane właśnie tam do tego Rzeszów, chyba Jesionka, tak, jest to lądowisko, plus też jednocześnie w ogóle bardzo dużo jest lotów wojskowych nad Polską. To jest po prostu naturalne, skoro jesteśmy krajem przyfrontowym, tak? Zresztą to każdy widzi, tak? Dobrze, i teraz idźmy dalej. I tu mamy właśnie ten błysk jakby, tak? I widzę jakby ten błysk, ten urywek, że 1 milion lub 5 milionów, już mniejsza o liczbę tych Polaków, śpiewa: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, i są stłoczeni na Westerplatte, tak? No to, że tam nie czuję, że moi znajomi, to po prostu może chodzić, że chodzi o wszystkich państwa, którym na sercu leży jakby los naszej ojczyzny, i takich może głębokich patriotów jest po prostu 1 milion, 5 milionów, tak, a reszta ma to troszkę bardziej z boku, czyli ich to mniej interesuje. Lub też może to ma inne znaczenie, ale idźmy dalej, bo ja do czegoś dążę. I tu mamy właśnie: budzę się i na zegarku jest 5:55 i następnie jest poczucie bunkry atomowe, tak? Grube, zaokrąglone kopuły, bardziej mnogo tych bunkrów w centrum i więcej na wschodzie, tak? Bardziej mnogo w centrum i więcej na wschodzie. No w centrum, bo na przykład, nie wiem, CPK, czy właśnie Warszawa jest w centrum, tak? Właśnie to Podbrzusze, ta bariera na ścianie wschodniej, na granicy z Białorusią, właśnie te zasieki, te bunkry, to wszystko, co nie chcą budować za 10 miliardów, to właśnie jest też właśnie, żeby chronić centrum, żeby chronić Warszawę, tak? Bo tam jest tylko 200 km właśnie, żeby dojść do Warszawy, dlatego chcą wzmocnić z tej strony Polskę. I właśnie w tym śnie tego wszystkiego jest więcej właśnie w centrum i na wschód jakby, tak? Ja w ogóle z tego co pamiętam, to było na wschód, ale potem w ogóle chyba najwięcej mi się wydawało, że to było później na południowy wschód, ale to właśnie zaraz Państwu wytłumaczę, bo to uznam, że jakby ta wizualizacja w śnie właśnie nie była głupia, bo najpierw było wzmocnione centrum, potem właśnie teraz widzimy, że jest też wschód, a potem jeszcze ostatecznie może się okazać, że większość tego wszystkiego jednak będzie na południowym wschodzie. Ale to już jest dalsza przyszłość, to już zostawmy, bo to już pomieszam wątki, a to będzie za dużo tego jakby na raz, tak? Dobrze, i teraz do czego zmierzam? I teraz jest to wszystko, są te bunkry atomowe, są te kopuły, te bunkry atomowe, są one w centrum i na wschodzie, tak? I mamy godzinę 5:55, tak? Do czego zmierzam? Że ten czas, to poczucie, że to widzę, to przeżywam, pokazuje to ja wiem, że to jest symbol czegoś. I teraz wydaje mi się, że tak należy interpretować. Uważam, że to jest klucz właśnie do interpretowania nie tylko moich snów, ale snów każdego z Państwa. Mogą Państwo zastosować taki klucz. Jestem bardzo ciekaw, czy to się sprawdzi. U mnie to się sprawdza. I właśnie Wam to pokazuję. I teraz tak, mamy ten 5:55. I 5:55 to godzina, tak? Godzina może, czyli 5, tak, bo godzin jest 12, tak, znaczy jest 24, ale generalnie jest 12 po prostu jakby przed południem i 12 AM and PM, ok? Więc mamy, to jest taki symbol, tak, że jakby te godziny mogą odpowiadać miesiącom, tak, czyli godzina 5, czyli miesiąc maj, godzina 10, czyli miesiąc październik. To bardzo często mówiłem też na kanale. Ale również
godziny mogą pokazywać też lokalizację na mapie, tak? I kiedyś była taka wspaniała przepowiednia, niesamowita, w ogóle ja nie spotkałem się z czymś takim w historii. Jeśli ktoś się spotkał, niech napisze, to nie wiem. No, nie mogę piwa postawić, bo jestem abstynentem od 18 lat, ale kawę postawię, zadychacza i zapraszam na stolówkę na kawę. Jeśli ktoś mi pokaże właśnie taką dokładniejszą, jakby taką przepowiednię właśnie, jak przepowiednia, kiedyś z takim kolegą wspólnie nawet nagrywaliśmy tę audycję z kolegą Pawłem właśnie na temat przepowiedni o desancie na Krym. I tam właśnie była przedstawiona właśnie, że tarcza zegara i ja widziałam godzinę 9 na zegarze, tak? 9 na zegarze i okazało się, że dokładnie w tym miejscu na godzinę 9, jakbyśmy wzięli cały Krym jako tarczę zegara, to dokładnie na godzinie 9 Ukraińcy dokonali desantu na Krym, czyli to pokazywało też lokalizację jakby przestrzenną na mapie, tak, że to może oznaczać na mapie lokalizację, ale może też oznaczać miesiące. I tutaj mamy do czynienia z czasem, tak? Czyli właśnie uważam, że ta 5:55 to może być oznaczenie czasu. A kiedy czasu? Wtedy właśnie, kiedy miałyby być te ewentualne bunkry atomowe, tak? Ponieważ cały sen mówi o płynięciu tych wszystkich jakby dostaw jakby, tak, na Ukrainę przez kraj nadwiślański, tą Wisłą, te łodzie desantowe, czyli statki przypływają do Polski właśnie od różnych krajów, właśnie z Australii, z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii, ze sprzętem wojskowym, plus jakieś samoloty na niebie również patrolują i dostarczają to wszystko. I ci Polacy śpiewają, że jeszcze Polska nie umarła, czyli jesteśmy w przededniu jakiegoś dużego wydarzenia, być może, tak, być może potencjalnie, bo nie należy straszyć, tak, bo nawet gdyby coś wybuchło, to jak to się mówi, spokojnie, jakby jak na wojnie, że tylko spokój nas uratuje, tak. Ludzie na Ukrainie normalnie żyją, no trzeba iść do przodu, tak. Gdyby cały świat się kończył w sekundę, to również nikt by nie szedł do pracy, nie szedłby na przykład do wojska, nie szedłby do szpitala, żeby leczyć, czy no każdy ma swoje jakieś zadania, tak, i ten, tak, więc jakby, jak to się mówi, spokojnie jak na wojnie, więc chodzi o to, żeby mówić o tych rzeczach, ale nie straszyć, tak. Nawet gdyby coś się działo, to i tak będziemy dalej robić audycje i o tym rozmawiać, tak? Dobrze, i teraz mamy właśnie, czyli mamy taki jakby czas w przededniu jakiegoś wydarzenia. Westerplatte, czyli właśnie nasz jakby półwysep wolności, bym powiedział, tak? Bo w wolnym mieście Gdańsku Westerplatte to była jakby nasz półwysep wolności, taka wyspa wolności, trochę jak u pana Witolda Gadowskiego, wyspa wolności, tak samo jakby właśnie Westerplatte jest takim symbolem też jakby, tak? Niezłomności Polaków, tak, i tego wszystkiego. I właśnie to też pokazuje czas jakby, że to jest taki czas trochę jak w 39, tak, albo 8. Tak też często właśnie geopolitycy się wypowiadają, jeśli chodzi o nasz los. I teraz zwróćmy uwagę, budzę się, jest 5:55. Jeżeli uznamy, że 5 godzina to jest miesiąc maj, to co by mówiły nam te minuty, że 55 minut, tak? Jakie to by były dni? Ja tutaj sobie zrobiłem, sekunda, screen, bo tu jeszcze, przepraszam, tu jeszcze pokażę Państwu, że ten sen był publikowany 2 lata temu. Jeżeli ktoś by szukał, to trzeba po prostu włączyć kanał na YouTubie, który się nazywa Jasnowic z Gdańska, tak? Zawsze tutaj macie odnośnik do tego kanału i tam właśnie, jak klikniecie ten kanał, może pokażę tutaj, nie wiem czy widać, o tu jest ten kanał Jasnowic z Gdańska, tam przewijamy na kartę społeczność, tak? Na kartę społeczność, jak już przewiniecie tę kartę społeczność, to trzeba przewinąć te posty i tam natraficie po jakimś czasie na post właśnie, jak ja tam pracuję na tych meczach, a potem będzie posty, jak tam taki śmieszny, artystyczny film kręcę z kolegą, archeologiem właśnie, taka inscenizacja wykopania takiej tablicy z Adolfem, tak? O, tu jest chyba ten Adolf, tak? Dokładnie, tu jest ten Adolf. To od Adolfa to jest 9 postów niżej, tak? Czyli przewijamy 1, 2, 3 i tam jak sobie 9 postów niżej przewiniecie, będzie ten sen, tak? I to jest właśnie to. To jest ten 9 postów niżej i tu mamy właśnie Jasnowic z Gdańska 2 lata temu.
właśnie nie potrafię, jak się sprawdza tutaj dokładną datę umieszczenia tego posta. Jeżeli ktoś by wiedział, jak się tą datę ustawia, to bym bardzo prosił o napisanie, bo nie potrafię tego ogarnąć. Jak tu sprawdzić? Klikałem to wszystko, nie wiem, gdzie tu jest zawarta data, bo na filmie na YouTubie mamy dokładnie datę, kiedy jest tam jakaś audycja, a tutaj w tych postach ja nie potrafię tego znaleźć. Wyświetla się tylko, że 2 lata temu, tak? I tutaj mamy właśnie, hej, to dzisiejszy sen, później go wytłumaczę. Aha, no to wyjątkowo akurat napisałem, że dzisiejszy sen, no to rozumiem, że to jest wtedy, że to jest, kiedy był ten sen? Sekundę, bo już mi to wyleciało. O, 7 maja, tak, był sen, tak, więc rozumiem, że ten post jest z 7, 8 maja, tak, bo czasem to się też tam przesuwa. Dobrze, i teraz mamy ten sen, ja Wam tylko pokażę, że to jest to, tak, widzicie? Jest, tak? Nowoczesny tramwaj w górę Moreny, tak jest, tak? I tutaj mamy właśnie miliony Polaków na Westerplatte, śpiewa jeszcze Polska nie zginęła, mamy na zegarku 5:55 i to jest 2 lata temu, tak? I przez te 2 lata tak mnie zaciekawiło, że ocknęłem się, że w czerwcu, czy teraz się ocknęłem. Ciekawe. To właśnie jest te bunkry atomowe. I teraz idźmy dalej. O, jest maj, ok. I teraz zobaczmy. Maj ma 31 dni, tak? Czyli piątka oznacza właśnie maj, a 55, jak można tłumaczyć 55? I teraz przedstawię Państwu 2 interpretacje. I uważam, że obydwie są prawidłowe, co zaraz zobaczycie. To jest niezwykle ciekawe. To jest właśnie kwintesencja tej audycji. A potem będzie jeszcze wisienka na torcie, więc proszę jeszcze nie odchodzić lub dosłuchać w przyszłości do końca. I tutaj właśnie przygotowałem całe wyliczenia. Ojej. Sekundkę. Tu przygotowałem całe wyliczenia. Spójrzcie. Całe wyliczenia, tylko właśnie, chyba że poczekacie sekundkę, bo ja to muszę robić bez cięć. Zaraz jak my to zrobimy. Zaraz bym musiał zrobić chyba. Sekundkę, poczekajcie, może ja wezmę jakiekolwiek tutaj zdjęcie, nawet z granicy weźmiemy to zdjęcie i otworzymy je za pomocą Painta, tak? Za pomocą Painta. Otworzy się czy się nie otworzy, bo on tak zamula strasznie ten komputer. O, chyba się otworzy. Ok. Jest to zdjęcie, tak? Dobra. I teraz weźmy to zdjęcie, że my je tutaj... Aha, tylko zaraz jak to skasować? O ludzie, zaraz może zaznacz wszystko. Albo może usuń. Dobra, błąd. Zróbmy jeszcze raz, przepraszam. Zróbmy po prostu nowy, ja tutaj zrobię z boczku, po prostu nowy, proszę o chwilę cierpliwości, po prostu, o, nowy obraz, mapa bitowa, dobrze. I to teraz to otworzymy w tym pęcie, bo chodzi o to, że ja bym chciał przedstawić Państwu te wyliczenia, które Państwo będą mogli sobie sprawdzić sami na kalkulatorach, żeby tu nie było po prostu, że ja sobie coś jakby wymyślam, ok? To zajmie dosłownie 2-3 minutki. O, jest ok, jestem Paint, dobrze. I teraz weźmy sobie tutaj, czy ja tu mogę coś napisać. Mogę czy nie mogę? A, nie mogę. O ludzie. Albo może komputer tak zamula. Oj, chyba zamula, bo jest Paint, brak odpowiedzi. O, jest, cicho. Jest tylko jakaś strasznie wielka czcionka, skasujmy to. A, bo to też się mi tak porobiło. A, dobra, chyba się nie uda, wiecie? Bo mi się też tak porobiło dziwnie, że że mi strasznie zamula ten. Jakby. No dobra, spróbujemy. Może się uda, a jak nie, to przerwiemy to, żeby Państwu nie zabierać czasu. To tylko jedna próba i zobaczymy, czy to się uda, ok? Dobrze, i teraz. A, właśnie, bo ja wpisuję, a to tak się ledwo wpisuje. Dobra, ale spróbujmy. Dobra, to. O co chodzi? Mamy 5:55. Piątka to jest maj. 55 to jest 55 minut z 60. Lub może to też być 55%. Dlaczego 50%? Dlatego właśnie, że po prostu ja całe życie żyję w procentach. Jak kiedyś mój kolega Piotrek, może nie będę nazwiska wymawiał, ale kolega właśnie i z podstawówki, i z liceum zawsze się śmiał właśnie, że ty Oli zawsze, pamiętam, że liczyłeś w procentach, ty Oli zawsze liczyłeś w procentach. I tak faktycznie jest,
że ja często właśnie liczę w procentach, to nie ma znaczenia, tylko chodzi o to, że jak ja, tak jak jestem jakby w pewnym sensie zaprogramowany, że całe życie liczę w procentach, to znaczy się, że mi to się może w taki sposób objawiać, że w taki sposób natchnienie może do mnie przychodzić jakby, tak? Dlatego właśnie sprawdźmy, co się wydarzy, jeżeli to jest w procentach, że piąta 55%, piąta maj i 55%, czy to będzie na przykład 55 minut z 60, tak? I sprawdźmy. Jeżeli weźmiemy sobie właśnie, że 55 minut z 60, to wtedy musimy podzielić 31 dni na 60, tak? Zapiszmy sobie to, żebyśmy to właśnie widzieli. Dobrze, to mamy właśnie, musimy sobie podzielić 31 dni, 31 dni musimy podzielić na 60, bo 60 minut, tak? I to się wtedy równa, jak weźmiemy kalkulator, tak? Może ja tu wezmę na chwilę kalkulator i przeliczymy sobie, bierzemy właśnie kalkulator i robimy, zaraz jak to było? To przygotowałem, żeby właśnie czasu nie marnować. 55, w sensie 31 dni, bo 31 dni ma maj. Musimy podzielić na 60 minut, tak? Czyli dzielone na 60. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest pewnie lustrzane odbicie. I wtedy nam to wychodzi 0,51666, tam jakieś 7, coś tam, tak? Czyli zapisujemy sobie tutaj w naszym równaniu, sekundka, w naszym równaniu zapisujemy sobie 0, i tutaj mamy 5, 1 i mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i na końcu 7 jest. No taka liczba nam wychodzi, tak? Czyli wtedy to znaczy się, że każda minuta tej godziny to jest 0,51 dnia, albo nawet 0,52 jednego dnia, tak? Mam nadzieję, że Państwo nadążają, a jak nie, to zaraz spokojnie wszystko wytłumaczę, tak? Dobrze. I teraz, jeżeli każdy dzień to jest 0,51 minuty, no to wystarczy pomnożyć, tak? 55 minut, tak? Bo mieliśmy godzinę 5:55. No i przemnożymy sobie właśnie tą liczbę, którą uzyskaliśmy, razy 55 minut. I wtedy uzyskujemy wartość 28,41, tak? 28,41. Wpiszmy sobie właśnie tą wartość, żebyśmy nie zapomnieli. Tutaj, że teraz następnie razy 55 minut i wtedy to się równa 28,41, co znaczy się, że 55 minuty z tej całej godziny, którą jest miesiąc maj, to 55 minuta wypada na 28 maja. O to chodzi, tak? Że to jest 28 maja, tak? O to chodzi. Jeżeli interpretujemy to w sposób minutowy i wtedy sprawdźmy, czy miało miejsce coś 28 maja. Czy miało coś miejsce? Nie za bardzo, ale 27 maja, taki dziwny przypadek, 27 maja mamy tarcza wschód, wzmocni bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO, tak? A pamiętamy, w tym śnie również było 20 państw, tak? 2, 3, 20 państw. Czy to nie przypomina trochę NATO, albo tych państw, które się zaangażowały tutaj pomoc na Ukrainie? Czy ta tarcza wschód nie przypomina nam właśnie tego wydarzenia? Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód to największa operacja umacnienia wschodniej granicy Polski, wschodniej flanki NATO od 1945 roku. No, 45 rok to rozumiem, że to jest druga wojna, tak? A w tym śnie cała 1 milion czy 5 milionów Polaków śpiewa jeszcze Polska nie zginęła, tak? Tam również były bunkry, tam również były umocnienia na tym Westerplatte, na tym kawałku Polski w wolnym mieście Gdańsk, tak? To jest operacja strategiczna dla naszego rządu, strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i liczę na współpracę. I takie coś właśnie mamy. A, tu jeszcze jest dalej właśnie, sekundka, liczę na współpracę. Gdzie tu jest?
No i nic tam, no po prostu generalnie jest ta tarcza wschód. I tutaj mamy właśnie 20, to jest istotne, 27 maja 2024 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. To jest ta słynna konferencja, na której generał Kukuła właśnie i Kamysz przedstawiali właśnie projekt, na razie tylko na papierku, właśnie projekt właśnie tego wszystkiego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Wicepremier i sekretarz stanu MON oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, czyli twórca Wojsk Obrony Terytorialnej, zaprezentowali główne założenia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód, tak? I tyle. I to jest właśnie ciekawostka, że to się wydarzyło właśnie 27 maja. Ja często w ogóle mówiłem, że są takie przesunięcia o ileś godzin, tak? Jeżeli oni to zrobili konferencję, tak, 27, no to wtedy już ta informacja jakby poszła 27, a 28 to pewnie już wszyscy Polacy wiedzieli, że będzie taka wielka tarcza wschód, właśnie wtedy youtuberzy zaczęli robić programy, media zaczęły huczeć, właśnie pokazywali te bunkry, nie bunkry, te zęby smoka i to wszystko, jak to będzie wyglądało i to właśnie się wspaniale wpisuje właśnie w ten sens sprzed 2 lat, tak? Ja to tak upatruję. I teraz zobaczmy, jeżeli jest tak, że interpretujemy to minutowo, to pięknie nam wschodzi właśnie tarcza wschód, jakby, tak? Z przesunięciem w zasadzie, ja bym powiedział, kilku godzin, tak? I to jest to. I to jest to. To jest po prostu ta tarcza wschód i tak nam właśnie pokazywały te wyliczenia matematyczne, tak? Jeżeli właśnie maj ma 31 dni, podzielimy je na 60 minut, te 31 dni, to każdy dzień to jest 0,51 minuty. Jeżeli jest 55 minuta, przemnożymy to, to wychodzi 28 maja po prostu, tak? Ale co się wydarzy, jeżeli pomyślimy, że to jest 55%, tak? Jeżeli to jest 55%, to co się wtedy wydarzy? Ja tu sobie przygotowałem. Spójrzmy, to wtedy mamy, sekundka, a tutaj jest, przepraszam, czyli wtedy musimy zrobić, że 100% podzielić przez 31 dni, tak? Bo maj ma 31 dni, więc sobie pomnóżmy to, zapiszmy, czyli że 100%, tak? 100% podzielimy, tak? Podzielimy przez 31 dni maja i to nam daje wartość, sekundka, to nam daje wartość 3,2258, tak? Ja już to skrócę, żeby Państwu nie zabierać czasu. Można to sobie sprawdzić na kalkulatorze. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Jak się pomyliłem, to albo dobra, to sprawdźmy od razu, bo potem będą wszyscy narzekali, że o, coś nie wyszło i ten. Dobrze, to dzielimy szybko. 100%, tak? Dzielimy przez 31 dni maja, to nam wychodzi... Kurczę, sekundka, to nam wychodzi... Aha, jest 3, tylko to jest pewnie lustrzane odbicie, 3,225806 tam i tam dalej, i tam dalej. I to jest taka wartość. I ta wartość, tak, te 3,2258 to jest, że to jest jeden dzień, tak? Że jeden dzień to jest 3,22%, tak? Może zróbmy sobie, że to jest się równa jednemu dniu, tak? Może tak, dzień, tak? To jest jeden dzień. No i teraz, jeżeli mamy te 55%, no to co musimy zrobić? To musimy podzielić, tak? Te 55% podzielić przez te 3,2258, tak? No to zróbmy, tak? Żeby 50, sekundka, czyli 55 dzielone przez 3,2258 to się równa i zobaczmy, ja tu z Państwem to przeliczę. I to jest 55, tak, bo jest piąta 55, czyli 55%, 55 dzielone przez 3,2258. Co się równa? Równa się 17,05 tam 00 coś tam. Czyli 17, czyli co? Czyli 17 maja, tak? Bo to jest jakby, czy Państwo dobrze rozumieją? Jak weźmiemy tutaj cały maj, tak? No to idziemy sobie tam od 1 maja do 31 maja. Jak przelecimy połowę maja, jest 15 maja, to jest mniej więcej 50%. Albo 49, bo on ma 31 dni, tak? I potem mamy ten dalej, tak? Jak się zbliżamy do 90%, to jest końcówka
końcówka maja, tak, jak mamy 10%, to jest początek maja, tak. Łatwo obliczyć, że 10% maja to jest 3 maja, no bo jak ma 31 dni, tak, no to jest po prostu 3 maja, tak, 10% 3 maja, 20% to jest 6 maja, tak, i tak możemy sobie liczyć, 55% to jest 17 maja po prostu, tak. Zapiszmy sobie tą wartość, sekundka, czyli tu mamy właśnie 17 przecinek, tam jest, oj zgasło mi, przepraszam, tam jest 0, tam 5, 0, 0, tam 3, tam nieważne. Czyli generalnie to jest 17 maja, tak? Zapiszmy sobie 17 maja, tak? No i teraz ciekawostka, czy coś było 17 maja? Sprawdźmy. Bo to był 28 maja, a tu było coś 27 maja, przesunięcie o ileś godzin czy jeden dzień. Tak. To było tutaj, a teraz mamy 55%, czyli lekko za połową maja i wyszedł nam 17 maja i mamy 18 maja. 18 maja, takie dziwne zbieg okoliczności, Narodowy Program Odstraszania i Obrony, Tarcza Wschód. Czyli co się wydarzyło? Najpierw... Oj, kurczę. Coś mi tu się pokasowało. O ludzie, przesunęło mi się to. O ludzie. Coś tu kliknąłem i mi się przesunęło. No dobra, to trudno, ale no widzieliście te wyliczenia, że wyszedł nam ten. Dobra, przepraszam, to już zabojmy, zostawmy to i ten. Czyli generalnie widzimy, że wyszedł nam 17 maja i akurat przypadkiem 18 maja, dokładnie 80 lat temu polscy żołnierze zdobyli wzgórze Monte Cassino. W rocznicę tej heroicznej bitwy premier Donald Tusk uczestniczył na krakowskim rynku, tam w uroczystościach święta drugiego dowództwa Korpusu Polskiego, dowództwa komponentu lądowego, tak? I prezes Rady Ministrów przekonywał, że bezpieczeństwo Polsce mogło zapewnić tylko 4 wymiary i ostatnim z nich jest właśnie bezpieczna granica, czyli ta tarcza wschód. Tylko na ten cel rząd przeznaczy dodatkowe 10 miliardów złotych. Czyli właśnie 17 maja, tak, tutaj i 18 maja premier się chwali tym, tak, czyli chodzi o to, że 5:55, jak interpretujemy 55%, to, znaczy 55 minut, to nam wyszedł tam 27-8 maja i wtedy właśnie Kukuła, Kosiniak i reszta w sztabie generalnym przedstawili dokładnie ten szczegółowy plan, jeżeli tak interpretujemy, tą tarczę wschód, czyli te bunkry, właśnie te umocnienia, czyli ten wschód jak było dokładnie w tym śnie, a jeżeli interpretujemy, że to jest 55% maja, tak, czyli 17 maja, to 18 maja, zanim Kukuła się chciał chwalić, znaczy w sensie, no chciał przedstawić ten program, przepraszam, że tak słownictwo, to najpierw Donald chciał się pochwalić, że patrzcie, jakie my tutaj robimy, niby planujemy tarczę wschód. CPK nie planujemy tarczę wschód, no każdy ma swoje plany po prostu, tak? Każdy z nas ma swoje plany, więc jakby no tak się tutaj w Polsce ścieramy o właśnie te nasze plany. No i tyle. Więc właśnie tak to wygląda, że taki dziwny przypadek, więc moim zdaniem ja uznaję, że to jest sprawdzenie tego snu z dokładnością co do jednego dnia, ale nie aż tak szczegółowe, bo tam nie jest nigdzie powiedziane, że to będzie 2024 rok, bo pamiętajmy, że sen jest z 2022 roku, czyli wybuchła wojna na Ukrainie, świeże emocje, tak, koniec lutego wybuchła, czyli marzec, kwiecień i w maju jest ten sen jakby, tak, czyli po prostu jest mniej więcej 100 dni tam, czy ileś po rozpoczęciu tej wojny i taki sen, ale on idealnie pasuje właśnie, ten wydźwięk tego snu, to wszystko, co tam jest jakby temu, co miało miejsce właśnie z tym wszystkim właśnie, tak, czyli właśnie tu mamy właśnie ten 18 maja nam wyszedł i tu widzimy ten sen właśnie, tak. Co znamienite, właśnie Donald Tusk ogłosił to właśnie na 80. chyba rocznicy bitwy o Monte Cassino, tak. Czy to są takie symboliczne miejsca jakby w naszej narodowej pamięci, tak. Westerplatte śpiewają Jeszcze Polska nie zginęła, tam Monte Cassino i właśnie trzeba pamiętać właśnie, że bunkry atomowe, grube, zaokrąglone kopuły betonowe, tak? Bardziej mnogo tych bunkrów w centrum i na wschodzie, tak? Nie w centrum i na zachodzie, nie na przykład tylko na północy,
albo na południowym zachodzie i południu, tylko w centrum i na wschodzie, czyli stolica jak zawsze, bo zawsze chronimy centrum. Jak w organizmie człowieka, jak w Polsce, to chronimy centrum, czyli organy wewnętrzne mają największe znaczenie, czyli serce właśnie, tak, i organy wewnętrzne, tak. Rękę można obciąć i dalej żołnierz czy człowiek jakby może żyć, ale jak się obetnie serce czy jakąś wątrobę, no to niestety umieramy nieuchronnie, więc jakby chronimy centrum, chronimy stolicę jako siedlisko jakby naszego państwa i też wschód, no bo tam jest zagrożenie, więc to jest sen naprawdę wspaniały i pokazał nam ten sen właśnie, że jest jakby taka zapowiedź czasowa właśnie, że to, czyli rozumiecie, ja się budzę i czuję, że to ma znaczenie i zapisuję to, 5:55, tylko na tamten czas ja jeszcze nie wiedziałem, jak to się wypełni. Mija czas, pojawiają się te bunkry atomowe, a kiedy pojawiają się? Dokładnie jak w tych wyliczeniach widzimy, jak to wszystko dokładnie przemnożymy, to nam wychodzi dokładnie 28 maja i dokładnie 17 maja. I jak wyszedł nam 17 maja, czy tam poza, bo tam jest nie dokładnie, tylko 0,3, czyli zbliża się ta liczba do 18, no bo by mogło wyjść na przykład 16, ileś, tak? To by wyszedł na przykład 16 maja, zbliżający się do 17, a tu mamy 17 maja i dalej po przecinku zbliżające się do 18, tak? No ale na pewno już musiał wtedy Donald, jakby jego sztab ustalić, że 18 jutro, proszę Panie Premierze, takie przemówienie, jutro Pan się pochwali właśnie tarczą wschód, tak? A za 10 dni pochwali się właśnie sztab generalny i cała reszta, tak? I tak to miało właśnie miejsce, tak? Następnie właśnie 28 maja, no jest to wspaniale spełniony sen, moim zdaniem, i tak właśnie to przedstawiam Państwu taki klucz jakby do tłumaczenia właśnie tych snów. Mam nadzieję, że mi się udało. Ale nie kończmy jeszcze, tylko spojrzę, ile my to czasu nagrywamy. 46 minut. Bardzo przepraszam, bo ja w ogóle jeszcze muszę iść na wybory, już jest za minutę 20. Ale ustawię, żeby ten komputer mielił tę audycję przez godzinę i w tym czasie pójdę zagłosować, bo jeszcze nie byłem. W kościele byłem, ale w głosowaniu jeszcze nie byłem, nie? Pan Bóg ważniejszy. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, to ja sobie chodzę do kościółka. Jak ja tak mówię, troszkę, chociaż to jest tak naprawdę poważne. Dobrze, i właśnie biją dzwony na godzinę 20, ale jeszcze chcę w te parę minut przedstawić właśnie najważniejsze, czyli co będzie dalej, bo tu mamy 2 godziny. Mamy godzinę 5:55, tak, w tym śnie, ale mamy też 6:44, tak? 6:44, czyli czerwiec. Czerwiec. I teraz mamy czerwiec. I co znaczy 44? Już możemy się domyślać. Albo 44% czerwca, albo 44 minuty. Najpierw przyjrzyjmy się, co znaczy 44 minuty. Może ja już to skrócę, żeby Państwa nie zagadywać. Przedstawię Państwu tylko te moje wyliczenia tutaj na karteczce. Każdy może to sprawdzić, może sprawdzić jakby to u siebie, żeby zbędnie nie przedłużać. To jest właśnie 6:44, czyli 6 to jest czerwiec, a 44, czyli 44 minuty. I wtedy co musimy zrobić? Musimy podzielić 30 dni na 60 minut, tak? Czyli 1 minuta to jest pół dnia, tak? 2 minuty to jest 1 dzień, tak? To jest bardzo proste, tak? 60 minut, tak? No to wiadomo, miesiąc, to może pokażę właśnie, bo maj miał 31, ale już czerwiec miał 30 dni, tak? Tu specjalnie zrobiłem screena, widzicie, czerwiec ma 30 dni, tak? I co my tu musimy zrobić? Musimy właśnie podzielić to, jak to było wcześniej, czyli właśnie kurczę, bo już tu się zaraz sekundkę zakręciłem. Dobra, słuchajcie, zrobię to w zaokrągleniu, ok? Żeby już nie przedłużać. Czyli łatwo jest sobie wyobrazić, jak jest 44 minuty, to jest prawie 45 minut, tak? Jak godzina ma właśnie 15 minut, tak? Bo to będzie lustrzane odbicie, to proszę, bo to muszę odwrotnie zrobić, chociaż no chodzi o to, że w tym programie on odwraca obraz, tak? Jak ja się żegnałem, to ktoś mówił, że ja się lewą ręką żegnam, więc postaram się to odwrotnie zrobić. Jak mamy, rusza czas, tak? I mamy właśnie minuty i rusza nam właśnie 10 minut, 15, tak? 30, 45, tak? To 44 czy 45 to ile to jest? To jest 3 kwadransy, czyli 3/4 godziny, tak? A 3/4 godziny, tak?
to jak weźmiemy, że nasz czerwiec jest 1 godziną i podzielimy go na 4 części, to ile wychodzi? Jak podzielimy na 2 części, to będzie 15 dni i 15 dni. Jak podzielimy te 15 dni, 1/2 na połowę, to wyjdzie nam 7,5, tak? Czyli 1 kwadrans ma 7,5 dnia, tak? 2 kwadranse, tak, to jest 15 dni. To 3 kwadranse to jest 15 plus 7,5, czyli 22,5 dnia. Czyli nam wychodzi około 22 czerwca. Dzisiaj mamy 9 czerwca. Czy będzie coś 22 czerwca? Nie wiem, zobaczymy. Ok? Tylko po prostu mówię, że jeżeli by wyznaczyć ten czas wedle tego snu i tego systemu, który Państwu pokazałem, to wtedy właśnie, jeśli chodzi o tą datę z czerwca, tak należy tłumaczyć właśnie, że jest to 22 czerwca, czyli za 2 tygodnie właśnie w sobotę. Ale co ciekawe, możemy też pomyśleć sobie, że jak w maju Donald przedstawił projekt Tarczy Wschód, a potem po jakimś czasie przedstawił go dowództwo jakby, tak, Sztab Generalny Wojska Polskiego, tak, czyli w tej interpretacji Donald zainicjował i to już się pojawiło i to był proces i zaowocował potem już takim szczegółowym przedstawieniem tego tam 27 czy 8 maja, tak, bo już nie pamiętam. I tak samo tutaj 22 czerwca może coś, to może być jakby część tego etapu, ale spójrzmy, gdzie on się zaczyna. Czyli weźmy tą 6:44, czyli to będzie 44, gdzie to jest? Tutaj jest, tak? 6:44, ocknęłem się, 6:44, czyli 44, procent, tak? Czyli jakbyśmy mieli 50%, to jak ma czerwiec 30 dni, to byłby oczywiście 15 czerwca. A jak weźmiemy 44%, to wtedy mamy, proszę Państwa, musimy zrobić właśnie, że 100%, jak podzielimy 100%, ja Państwu to po prostu podyktuję, a Wy możecie sobie na kalkulatorze sprawdzić, tak? 100% podzielimy przez 30, tak? Bo 30 dni ma czerwiec, wtedy nam wychodzi, że jeden dzień to jest 3,33333%, tak? To jest bardzo łatwe, tak? Więc wtedy, jak wiemy, że jeden dzień to jest 3,333%, no to jak wiemy, że w śnie było 44, czyli 44%, musimy podzielić. Ile tych procencików 3,3 mieści się w 44, czyli ile to jest dni, czyli jaki to jest dzień czerwca. To bierzemy kalkulator i dzielimy 44% podzielone przez 3,33333, to daje nam 13,2. 13,2, czyli wychodzi nam 13 czerwca, ale przechylając się na 14 czerwca, tak? Na 14 czerwca, czyli zobaczmy, tutaj mamy, tak? Wychodzi nam 13,2, czyli to już jest w drodze do 14 czerwca lub też w nocy z 13 na 14 czerwca, ale to też nie wiadomo, bo to tak samo tam Donaldowi mogli mówić, że słuchaj, jutro przeczytasz to oświadczenie i on potem czyta to, tak? Więc stąd są te przesunięcia, tak? Właśnie dlatego są dopuszczane te przesunięcia o 24, ewentualnie 48 godzin. I co mamy? Żarty żartami, ale może to nie przypadek, jak żartowałem z atomem za 3 tygodnie i coś lekko się kojarzy 14 czerwca, czy po prostu połowa czerwca. To mniej więcej 3 tygodnie. Zobaczymy, czy cokolwiek będzie. Taki SMS 28 maja, już Państwu o tym mówiłem, czyli znaczyłoby się, że tu był 22 czerwca, a tutaj 14 albo z 13 na 14, czyli te dni mogą być, nie wiem, krytyczne, czy to może być jakiś etap, jakiś proces w tych dniach może się dziać. Nie wiem, zobaczymy. Na razie tylko widzę, że NATO robiło ćwiczenia broni atomowej, Łukaszenka robił przeglądy,
Rosja ostatnio ćwiczyła z tą bronią atomową. Chiny znowu straszyły ten biedny Tajwan. Wszystko się zeskalowało, ale czy znowu się w tych dniach od 13-14 do 22 idealnie, bo tam było 22,5, czyli wchodząc na 23, czy coś przez ten tydzień czasu mniej więcej będzie? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Módlmy się, oby nie. Jeśli coś będzie, no to sobie zanalizujemy, to najwyżej po prostu się sprawdzi, ale czy ja bym chciał, żeby ktokolwiek na tym świecie zginął i żeby mi się sprawdziła przepowiednia? Nie, wolę, żeby się nie sprawdziła. Wolę, że sprawdziła się połowicznie. I chwała Bogu za to. A co będzie dalej, to też zależy od wszystkich nas, bo po prostu ja wierzę w moc modlitwy i po prostu jak ktoś dużo straszy, to właśnie generuje to właśnie, co potem to przyspiesza te wydarzenia i wzmacnia, a jak ktoś modli się właśnie, to osłabia to, a nawet odsuwa, bądź nawet to tak, ale to wszystko oczywiście zależy od woli Pana Boga. Dobra, zamknijmy już te wyliczenia. Każdy może to sprawdzić, ale to przyznacie, że to jest niesamowite, że my to możemy podzielić, pomnożyć i nam wychodzą te dni, tak? 28 maja albo 17 maja i dokładnie w tych dniach się coś dzieje. To jest właśnie naprawdę niesamowite. Teraz nie zapisuj. Ok, muszę to pozamykać, bo mi strasznie zamula. Dobrze i przejrzymy sobie na koniec ostatni raz, czyli mamy tutaj właśnie ten sen, 5:55 i mamy te bunkry atomowe, czyli ta tarcza wschód jakby, tak? I jest też lokalizacja miejsca tych bunkrów, czyli w centrum i na wschodzie, tak? I wzmacniany będzie wschód i centrum kraju właśnie. Kiedy? Maj 55% lub 55 minuta 55%, czyli 17-18 maj, czyli Donald Tusk ogłasza ten program. 55 minuta, czyli końcówka godziny, czyli ten 27-28 maj, czyli sztab dowództwa ogłasza ten program tarczy wschód za 10 miliardów, tak? Czyli bunkry atomowe, tak? Mnogo tych bunkrów w centrum i więcej na wschodzie, czyli głównie jest wzmacniany wschód, ale też potem może się okazać, może minie ileś tygodni i się okaże, że słuchajcie, z tych 10 miliardów jednak troszkę przeznaczmy na stolicę, nie? Ja akurat żyję w Gdańsku, ale myślę, to nie jest głupie, nie? Dobrze byłoby, tak samo jak w Bitwie Warszawskiej, jednak była Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą, ale to dotyczyło się Bitwa Warszawska, tak? Czyli dobrze, wschód, ale tutaj to jak ktoś się broni jakby w boksie, jakby robi daleki cios, bo nie wiem, czy chwyta kamerka jakby tak, ale robi daleki cios, tak, czyli tam się bronimy, ale też tu blisko możemy jeszcze zrobić łokciem wejście, tak, czyli właśnie jest pierwszy cios, jakby ten ochrona, czyli tarcza wschód, to jest nasza pięść na wschodzie, tak, a tu bliżej garda, to jeszcze tu możemy właśnie chronić serce, czyli właśnie Warszawę, tak, w tym momencie, jakbyśmy tak przełożyli na ciało człowieka, ok? Czyli może się okazać, że z tych 10 miliardów albo potem trochę kasy dorzucą i będzie właśnie na przykład też trochę ochrona Warszawy, tak samo jak patrioty właśnie były ustawione wokół Warszawy, bo to jest po prostu stolica, ja to rozumiem, nie? Fajnie było, żeby wokół Gdańska były patrioty, ale ja to rozumiem, że muszą być wokół Warszawy, tak? Jak Gdańsk padnie, to Polska przetrwa, jak Warszawa padnie, to może być kiepsko. Dobrze. O kurczę, wyłączyłem zdjęcia, a tam miałem jeszcze przygotowane, wiecie, to sekundka, muszę to pokazać, bo tu miałem troszkę jeszcze przygotowane. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz i na tym skończymy. O, jest. To ostatnia chwila cierpliwości i już będę nagrywał i lecę głosować. To już zrobię bez muzyki, to już wybaczcie, będzie bez muzyki, ja tak bardzo chciałem z muzyką. O, i zamula teraz właśnie, to muszę z Państwem poczekać, żeby ten... O, włącza się, dobra. Ok, jest. To przelećmy i kończymy. Tu mamy właśnie ten sen, 7 maja. Właśnie. Przypomniało mi się, co chciałem pokazać. Ale to na koniec. Dobra, 7 maja to jest ten sen. Tu jest to właśnie na kanale Jasny Widz Gdańska. Tu są ten maj, 31 dni. I właśnie Tarcza Wschód, 7 maja ogłaszają w sztabie generalnym. Tu potem mamy dalej, czyli mamy 18 maja, tak, Tusk ogłasza. I ważne jest też to, kiedy to następuje, że 7 maja. Potem mamy czerwiec, wyszło nam 13-14 czerwca i ten 14 czerwca pojawiał się też w dziwnym takim przeczuciu, ale to znaczy, że lekko. Pamiętajcie, nie filmujcie się, że to mocno. To może znaczyć lekko. Tak samo jak w tym śnie, kiedy głos z nieba właśnie było, że wojna, czyli że szeptem, tak? I się okazało, że jest stan wojenny na Ukrainie, tak? A tu jest lekko, tak?
że coś lekko kojarzy się 14 czerwca, czy lub po prostu połowa czerwca, tak? I tutaj przypomnijmy te moim zdaniem bardzo ważne doniesienia właśnie, że Biały Dom nie wyślemy wojsk na Ukrainę, tak, bo nie chcemy III światowej, tak? I tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać taki screen, że ja już te zdjęcia, to ja już 7 maja 2022 roku robiłem screeny właśnie na tego snu i też właśnie tych bunkrów właśnie tam sobie, bo chciałem taką audycję zrobić. Mi się w ogóle wydaje, że ja chyba gdzieś tam robiłem o tym audycję 2 lata temu i pokazywałem te kopuły betonowe, ale to pewnie jest w jakiejś dłuższej audycji godzinnej i nie mogłem tego znaleźć, więc już to zostawiłem, pokazuję ponownie. Dobra, tylko chodzi o to, że to było pokazywane jakby, tak, żeby nie było, że to jest wymyślane, tak, to jest faktycznie sens sprzed 2 lat i teraz on się po prostu realizuje z dokładnością co do jednego dnia. Dobrze, i ostatnia rzecz i kończymy, to jest jeszcze, chciałem Wam pokazać właśnie, że 7 maja, że zwróćmy też uwagę, 7 maja, nie? Zwróćcie uwagę, 7 maja. Bo tam było, wiecie, Westerplatte, czyli początek, Monte Cassino, takie symboliczne miejsca. A spytajmy się doktora Google'a, bo on może wybrać tam cokolwiek z 7 maja, tak? 1280 roku czy coś innego. Ale zobaczmy, co nam powie. Co wydarzyło się 7 maja? Jak podaje wszystko, co najważniejsze. 1915. Podczas I wojny światowej niemiecki okręt podwodny storpedował brytyjski statek pasażerski Lusitania. Zginęło 1198 osób. Aha, to chodziło mi o coś innego. Może inaczej. Co wydarzyło się 7 maja II wojna światowa? Jak podaje Muzeum II wojny światowej, rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Alianci zażądali poddania wojsk niemieckich na wszystkich frontach. Po 2 dniach, 7 maja 1945 roku, we francuskim Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. No, tylko w tym momencie skapitulowały Niemcy, czyli w tym momencie Niemcy są w Unii Europejskiej. Ale nie wiem, no chodzi o to, że sen był 7 maja i akurat jest właśnie 7 maja właśnie jest ten akt kapitulacji, tak? 9 maja Rosja obchodziła Dzień Zwycięstwa, kiedyś za PRL-u Polska też obchodziła Dzień Zwycięstwa razem z Sowietami 9 maja, ale potem Polacy przesunęli go na 8 maja, choć de facto kapitulacja była 7 maja, tak? I to jest takie ciekawe, że to się łączy też właśnie z tym jakby, że którego dnia w ogóle ten sen powstał. Ale co ciekawe, ja sobie zobaczyłem też, słuchajcie, w Wikipedii, jak sobie weźmiemy 7 maja i klikniemy sobie właśnie Wikipedię i klikniemy sobie wydarzenia na świecie, tak, co wydarzyło się 7 maja i wydarzenia na świecie, to jako pierwsze podają właśnie podpisanie aktu kapitulacji III Rzeszy właśnie 7 maja 1945 roku, ale co ciekawe też, 7 maja 351 roku nad Jerozolimą ukazał się wielki świetlisty krzyż. Bardzo ciekawe. 7 maja. I 7 maja był ten właśnie sen, tak? Taka ciekawa koincydencja, tak? Czyli właśnie pokazał się ten wielki świetlisty krzyż. Zjawisko zostało opisane przez biskupa Cyryla w liście do cesarza Konstancjusza II. Dalej, 7 maja, ale 200 lat później, 558 roku, ale też akurat dziwnym trafem 7 maja, w wyniku trzęsienia ziemi zawaliła się kopuła świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu. Nie? Co czasem właśnie, no dobra. No to takie ciekawe właśnie 2 pierwsze właśnie w Wikipedii takie nie? Czyli 7 maja się ukazał nad Jerozolimą świetlisty krzyż i 7 maja właśnie zawaliła się, czyli taki upadek powiedzmy, tak, w wyniku trzęsienia ziemi, a trzęsienie ziemi to takie trochę wiecie. No i tyle, no to takie ciekawostki, a ja akurat dzisiaj właśnie też była taka siostra i właśnie chrześcijanie w Betlejem właśnie wytwarzają, tak no, gdzieś to postawiłem, bo żeby wspomóc chrześcijan w Betlejem, to zakupiłem, kurczę, gdzie to, wiecie, bo przed audycją się chwilę modliłem, poczekajcie, no i teraz nie widać, no, kurczę, o, kurczę,
No po prostu sobie, słuchajcie, zakupiłem sobie taką dziesiątkę różańca i tam jest, o tu jest, o właśnie, idealnie, bo tu właśnie Pismo Święte, bo ja tu mam tak właśnie, o tu Pismo Święte, tutaj taka pamiątka z pierwszej komunii i wszystkie modlitwy. To jest taki wielki obraz, co czasem właśnie prześwituje ten, co było ze Sławikiem. I kupiłem sobie taką dziesiątkę różańca właśnie i tam w tej dziesiątce różańca tu jest takie malutkie właśnie ampułka, jest Terra, Jeruzalem, to jest taki malutki kawałeczek właśnie takiego pyłku, takiej ziemi właśnie i to jest kawałek ziemi z Jerozolimy, właśnie tutaj w tym miejscu. To nie jest jakoś tam, że to jest jakaś święta ziemia, to jest po prostu kawałeczek Ziemi Świętej, jakby w sensie, że to jest jakby kawałeczek tam jakiś skał czy czegoś, proszku po prostu z Jerozolimy, napis Terra, Jeruzalem i jakoś mi się to tak spodobało, że taki kawałeczek Ziemi Świętej, tej Jerozolimy i akurat tutaj właśnie dzisiaj robię właśnie tę audycję. I w ramach anegdotki jeszcze powiem, ostatnią rzecz i kończymy, bo już jest ponad godzina, muszę naprawdę zagłosować, bo już nie zdążę. To jeszcze kiedyś był taki sen, to był sen Betlejem zdobyte, tak? Tam było jakieś takie roboty, sztuczna inteligencja. I ja Wam mówiłem właśnie, że właśnie okazało się, że w tej najnowszej wojnie właśnie w Izraelu najprawdopodobniej jest mocno używana właśnie sztuczna inteligencja i tam kiedyś był taki sen właśnie i mi się śniło właśnie, że pierwsza bitwa z robotami, które wszystkie były sterowane przez sztuczną inteligencję i Betlejem jakby zdobyte, tak, musimy się wycofać i cała reszta. I to jest bardzo ciekawe, bo ta siostra opowiadała, że jeszcze w 1970 roku chrześcijan w Betlejem było 80 chyba 6%, ale władze izraelskie bardzo mocno jakby tam pozbywają się tych chrześcijan i zostają sami właśnie, a nie, czy to właśnie, czy może z tego pomyliłem się, no nieważne, ale chodzi o to, że władze, które nad tym terenem mają, bo to chyba leży po stronie palestyńskiej, tak? Już teraz nie musiałem sprawdzić. Ale wiem, że mówiła dużo o muzułmanach, więc to może po stronie palestyńskiej, kurczę, to może sprawdzę od razu. Sekundka, bo będzie gafa i potem wszyscy się będą czepiać. Bo to wiecie, jeden mały błędzik się zrobisz na YouTubie, to koniec, to już jesteś spalony do końca życia. Sprawdźmy od razu. Zachodni brzeg Jordanu. Jest Jerozolima. To tak, to Betlejem jest po drugiej stronie muru. On jest jakby po stronie właśnie zachodniego brzegu, tak? I tam dalej jest Hebron i ten. Czyli Jerozolima jest bardzo blisko, tak? To są po prostu pojedyncze kilometry. No nic, czyli właśnie, czyli znaczy się, że tam przybywa muzułmanów, a chrześcijanie są rugowani, ich tam było 86%, 50 lat temu, w latach 70. teraz ich zostało chyba, siostra mówiła, że chyba 16, ale potem wyszedł taki kapłan, który 30 razy pielgrzymki do Ziemi Świętej prowadził przez ileś lat i opowiadał, że to jest raczej w okolicach 11%. Czyli łatwo można zgadnąć, że zaraz to będzie kilka procent i oni mogą zniknąć stamtąd, ci chrześcijanie, i oni właśnie nie mogą opuszczać tego Betlejem, żeby gdzieś jechać, na przykład do Jerozolimy, do pracy czy gdzieś. Takie są przepisy. Muszą siedzieć, więc jakby mają gorsze płace niż muzułmanie, gorsze zarobki, gorsze prace, ciężko pracę zdobyć, gorzej niż właśnie muzułmanom, palestyńczykom tam mieszkającym i po prostu sami wytwarzają gdzieś w takich warsztatach właśnie, między innymi takie właśnie czy obrazki, czy takie właśnie dziesiątki różańca, czy z drzewa, oczywiście to jest wykonane z tego samego drzewa, co Pan Jezus był ukrzyżowany, tak? W sensie, że to jest ten sam gatunek, tak? Chodzi tylko o ten sam gatunek. I co? No i tyle, czyli właśnie chodzi o to, że jak był sen Betlejem zdobyte, tak, musimy się wycofać, no to właśnie 50 lat temu było 86%, teraz jest 11%, no to zaraz może być, że Betlejem będzie zdobyte, bo będzie zdobyte przez muzułmanów i tam będzie 0% chrześcijan i my, chrześcijanie, musimy się wycofać. To jest taka ciekawa też interpretacja tego snu, ale to może nie poczynię tak na końcu, może mogę z tego zrobić osobną audycję i pokazać sen i ten. To może do tego jeszcze wrócimy. Tylko tak chciałem pokazać, że akurat właśnie Betlejem, a tam dosłownie kilka kilometrów dalej jest właśnie Jerozolima, a właśnie spod Jerozolimy właśnie albo może spod tego Betlejem, to musiał się spytać tej siostry, czy ten proszek, to nie wsypuje ta ziemia, czy ona jest spod Betlejem, czy z Jerozolimy, bo jest jakby Terra Jeruzalem.
napisane tutaj na tym. Dobra, nie będę zanudzał, bo to chrześcijan to jest bardzo mało, więc trzeba tak naukę Pana Jezusa tak delikatnie wtłaczać, jakby tak, żeby może ktoś z tych New Age'owców, czy sajbabowców, czy innych krysznowców się nawróci do Pana Jezusa. Miejmy nadzieję. Dobra, to tyle. Kończmy już. Spójrzmy tutaj jeszcze. To takie już obrazki sobie wziąłem, tak, z tymi kopułami. I tyle. Jestem bardzo ciekaw, pewnie bardzo mało ludzi dotrwało do końca. Ja tam widzę w statystykach, że to jest tam 5, 10, 15%, maks kilkanaście procent ludzi słucha do samego końca. Jeśli wysłuchałeś, drogi widzu, do samego końca, jeśli jesteś zalogowany na YouTubie, jeśli możesz napisać, to napisz, że wysłuchałeś do samego końca. I też jakby co sądzisz o tych właśnie dniach, o tym godzina 5:55, czyli maj i 55% lub 55 minuta. I że akurat właśnie 55% to zapowiadają tarczę wschód właśnie te kopuły, albo 55 minuta, czyli właśnie Kosiniak zapowiada i Kukuła, i czerwiec, godzina 6, czyli czerwiec, i 44 minuta, czyli właśnie 14 czerwca, co było wcześniej w poczuciu, i też właśnie 44 minuta, czyli 3/4 godziny, czyli właśnie 22 czerwca i dalej. Nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Czy sprawdzi się? Nie wiem. Wiem, że połowa się już sprawdziła. Co będzie, to niech dobry Bóg nam po prostu to objawi, bądź nie, bo zaraz sami zobaczymy na własne oczy. Dobra, dziękuję Wam serdecznie, że jesteście. Napiszcie, jeśli możecie, że wysłuchaliście do samego końca. Pozdrawiam Was, kocham Was. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Nie traćcie ducha. Kłaniajcie się Panu Jezusowi, proście o natchnienie Ducha Świętego. Tyle, ile ja będę pomocny, będę starał się Wam to wszystko tłumaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Oczywiście perspektywa każdego może być inna, ale mam nadzieję, że w osobie w Jezusie Chrystusie wszyscy się zjednoczymy, spotkamy i odziedziczymy Królestwo Niebieskie, chociaż jak już to słowo czuję, to cały drgam i boję się tego dziedzictwa, bo chyba nie jestem godzien, lub wręcz na pewno nie jestem godzien, ale może kiedyś gdzieś jakoś, jak ja to się często śmieję, że gdzieś tam w tych dolnych poziomach czyśćca pozwolą mi sprzątać i jakoś tak uda mi się w ogóle przetrwać, jakby tak. Dobra, to dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, z Panem Bogiem, lecę głosować. Hej, pa, odmeldowuję się, cześć. A gdzie to się głosowało? Aha, tutaj, okej. Cześć.